Stanisław Galas w 1984 roku został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Instytut Pamięci w Yad Vashem. Jest jednym z polskich cichych bohaterów. Ludzi, którzy narażali własne życie, aby ratować Żydów w czasie II wojny światowej. Pomaganie Żydom i tak naprawdę po prostu pomaganie ludziom traktował jako formę walki z okupantem. Dlaczego w ogóle pan pomagał Żydom w czasie wojny? Ja nie pomagałem Żydom, ja pomagałem ludziom. Pomagałem ludziom, którzy potrzebowali pomocy, bo byli prześladowani. A pomagało się też dlatego, że to była jedna z form walki z Niemcami przy okazji. Należałem od 1941 roku do AK. No początkowo to było jeszcze, że nazywało się ZWZ. Dopiero później, zdaje się, w 1942 roku w lutym zostało połączone to do Armii Krajowej, wszystkie te organizacje podziemne. Więc i moje ZWZ, Związek Walki Zbrojnej tak zwany, nazwali go Jędrkiem, jak było to Jędrek, chodź tutaj, jest towar dla ciebie. No i on przychodził, taki mały chłopczyk brał, mówi krótkie, masło, krótkie. Ponieważ ich bardzo lubili, to jak później już stało się to, że w getcie było niemożliwe życie, to ona z tym chłopcem oboje uciekli i przechowywana była przez jakąś tramwajarkę, która tam handlowała na bazarze. No ale ona się po jakimś czasie też wystraszyła chłopaka i on musiał odejść. Ta jego siostra została u niej i ona ocalała, a Dawid musiał odejść, Jędrek. I on przyszedł do nas, bo znał nasz adres, to przyszedł do nas i to właśnie mówię, że wieczorem ktoś puka do drzwi, otwieram, patrzę, on stoi, patrzy się do góry, tak. I czeka na wyrok. Zobaczyłem, Jędrek, chodź. No, i zaczęło się. Musiał się chować na antresolę, bo przecież też tak samo przyjeżdżali i kupcy, i dostawcy. W ciągu było, nieraz nocowali przecież, bo musieli przenocować, bo co mieli zrobić. To takie były czasy. Więc ludzie ciągle u nas jacyś byli obcy ludzie, więc on musiał się ukrywać. Jak przyszedł, to gdzieś tam miał jakąś wiadomość, że w Rawie Mazowieckiej jeszcze jest getto i tam, że Niemcy nie ruszają, to ja pojadę tam, bo tam mam jakąś rodzinę, zdaje się, mówił, że ma. I pojechał tam. A później na wiosnę, to było w kwietniu, w 1943 roku, znów patrzymy, Jędrek jest, przychodzi. Bo tam Niemcy getto zlikwidowali i jemu udało się znów z tego transportu uciec. Jak ich prowadzili na stację kolejową, gdzieś tam w krzaki, skoczył i udało się, że Niemcy go nie zauważyli. Później wracał z powrotem pociągiem. To jeszcze mi opowiadał, że był głodny strasznie. Kobieta jakaś wyciągnęła bochenek chleba, ukroiła, później wyjęła z torby kichę, ukroiła sobie kawał i jadła. Mówi, a mi się aż przewracał żołądek z głodu. Poprosiłem ją, czy mnie może poczęstować. Ukroiła mi kawałek chleba i swój kiszki kawałek. Mówi, ach, jakie to było dobre. I później ile razy przyjeżdżał do Polski z Izraela, to najpierw telefonował i się pytał, czy jest kiszka. Jakie przesłanie chciałby pan przekazać przyszłym pokoleniom? W zasadzie przesłanie. Trudno być człowiekiem, ale trzeba próbować.